Hej, hej, witam Was na swoim kanale, ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam 3 ściegi, które wyglądają jakby były zrobione na drutach. Więc jeżeli interesuje Was taki film i chcecie ich więcej na moim kanale, to koniecznie zostawcie mi subskrypcję, łapki i zapraszam do oglądania. I mam tutaj próbki, które zrobiłam wcześniej taką cieńszą włóczką przeznaczoną na szydełko w rozmiarze 5. Wszystkie je zrobiłam szydełkiem w rozmiarze 3,5 po to, żeby splot był ciaśniejszy. Natomiast na filmie będę Wam pokazywać dokładnie te same ściegi zrobione na grubszej włóczce. Tutaj mam Petit Wool od We Are Knitters, tutaj mam Snow od Dropsa, po to, żebyście mogli zobaczyć dokładnie te same ściegi, ale jak wyglądają zrobione właśnie grubszą włóczką. I pierwszy ścieg, który Wam pokażę, to taki, który w całości wykonamy oczkami ścisłymi i wyglądem moim zdaniem przypomina jersey. Natomiast dajcie znać w komentarzu, jaki ścieg ewentualnie Wam on przypomina. Jest dość pracochłonny, więc ja lubię go wykorzystywać na przykład do ściągaczy w rękawach do swetrów, czy na przykład do opasek, do czapek. Jakieś takie większe robótki zajmą niestety więcej czasu. Natomiast do takich mniejszych prac sprawdza się super. On się tak właśnie fajnie rozciąga i właśnie dlatego lubię go wykorzystywać przy robieniu swetrów. I jak go wykonać? Na początku każdej szydełkowej robótki musimy wykonać magiczną pętelkę. I teraz przerabiamy taką ilość oczek łańcuszka, jaką potrzebujemy do danego projektu. Ja zrobię jakieś 13. Mamy gotowy łańcuszek i co robimy dalej? Możemy teraz zacząć standardowo wbijać się w te oczka w taki sposób. Natomiast jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja lubię sobie ten pierwszy rząd przerobić tak, że odwracam łańcuszek i tutaj jest ta pętelka, w którą ja się zawsze wbijam. I tak zrobię też tym razem. Pierwsze oczko zostawiam, wbijam się w drugie, więc przewracam sobie ten łańcuszek, wbijam się w tą pętelkę. Przeciągam włóczkę i od razu przez to oczko przeciągam. I drugie. Przeciągam włóczkę i od razu przeciągam przez tą pętelkę na szydełku. I w taki sposób robię do końca. Staram się nie trzymać tego splotu zbyt ciasno. I teraz robię oczko łańcuszka i przechodzę do rzędu drugiego. I w tym momencie będziemy się wbijać tylko i wyłącznie w tylnią pętelkę. Pokażę Wam troszeczkę bliżej. Mamy tutaj dwie pętelki. To jest pętelka tylnia, to jest pętelka przednia. I nas interesuje tylko i wyłącznie pętelka tylnia i w taki sposób robimy do samego końca. Czyli wbijam się w tą pierwszą tylnią pętelkę, zbieram włóczkę, mam dwie pętelki na szydełku i przez tą jedną od razu przeciągam, robiąc oczko ścisłe. I robię tak z kolejnym, tylnia pętelka, przeciągam włóczkę i od razu przeciągam. I robię tak do samego końca i w zasadzie to jest tak naprawdę tyle. W ten sposób robimy cały czas do momentu, aż uzyskamy taką długość, jaka nas interesuje do konkretnej robótki. Cały czas tylnia pętelka i tylko i wyłącznie oczka ścisłe. Więc myślę, że jest to całkiem prosty ścieg. Pracochłonny, ale myślę, że wart tego poświęconego czasu. Oczko łańcuszka, rząd trzeci, znowu tylnia pętelka,
I po przerobieniu kilkunastu rzędów prezentuje się to w taki sposób. Dla porównania ten sam ściek wykonany mniejszym szydełkiem, inna ilość oczek na początku, ale ten sam ściek wykonany 2 różnymi włóczkami i 2 różnymi szydełkami. Kolejny ściek, którym się zajmiemy, to będzie brioszka i to jest ściek, który bardzo lubię wykorzystywać przy robieniu swetrów. Możecie już na moim kanale zobaczyć filmy, w których właśnie wykonuję robótki tym ściegiem i jak go robimy. Ten ściek również zaprezentuję Wam na włóczce Petit Wool. Pętelka. Znowu przerobię 13 oczek łańcuszka. I co robimy? Znowu będę się wbijać dokładnie w tą pętelkę. Pracujemy półsłupkami nawijanymi w taki sposób. Pierwsze oczko zostawiam nieruszone. Będę się wbijać w to drugie, ale właśnie w tą pętelkę. Nawijam włóczkę na szydełko. Wbijam się w tą tylnią, powiedzmy, pętelkę. Zbieram włóczkę. Mam 3 pętelki na szydełku i od razu przez te 2 pętelki przeciągam. Nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w kolejną pętelkę, przeciągam włóczkę i przez 2 pętelki od razu przeciągam. I zrobię tak do końca. Mam nadzieję, że pomimo, że ta włóczka jest dość jasna, to dobrze wszystko widzicie. Już sobie kończę ten rząd. I robię oczko łańcuszka, żeby przejść do drugiego rzędu. Odwracam robótkę i będę pracować na tylnej pętelce. Czyli dokładnie na tej tutaj. To jest nasza przednia pętelka. To jest nasza tylnia pętelka i ta pętelka nas właśnie interesuje. I cały czas półsłupkami nawijanymi w taki sposób, jak Wam pokazałam, będziemy przerabiać drugi rząd. Wbijam się w tą pierwszą tylnią pętelkę, nawinęłam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w tylnią pętelkę, zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku i przez te 2 od razu przeciągam. I druga. I w taki sposób, tu się już nic nie zmienia, w taki sposób przerabiamy cały czas do końca. Tyle, ile potrzebujecie do konkretnego projektu, tyle przerabiacie. Tylnia pętelka, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki na szydełku przeciągamy. I zaraz przerobię więcej tych rzędów i pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. I po przerobieniu kilku rzędów prezentuje się to w taki sposób. I znowu dla porównania ten sam ściek zrobiony mniejszym szydełkiem, cieńszą włóczką. Co trzeba mieć na pewno na uwadze przy tym ściegu, to to, że on się jakoś bardzo mocno nie rozciąga. Natomiast mimo to ja bardzo lubię go wykorzystywać przy robieniu swetrów. I ostatni ściek, jaki Wam dzisiaj pokażę, to jest ściek francuski. Bardzo, ale to bardzo mi się on podoba i do jego wykonania musicie umieć robić po prostu tylko i wyłącznie oczka ścisłe, bo on jest w całości właśnie oczkami ścisłymi wykonany. Na moim kanale na pewno pojawią się projekty z użyciem właśnie tego ściegu. Zobaczcie, jak go wykonać. Zrobiłam już swoje oczka, znowu zrobiłam 13 oczek łańcuszka, żeby już nie przedłużać tego filmu. I tak jak mówiłam, pracujemy oczkami ścisłymi. Pierwsze oczko zostawiam, będę się wbijać w to drugie
I już od Was zależy, czy chcecie się wbić w taki sposób, czy chcecie się wbić dokładnie w tą pętelkę. Ja się oczywiście wbijam w tą tylnią, wbijam się, przeciągam włóczkę, mam 2 pętelki na szydełku i od razu przeciągam. I do samego końca robimy oczka ścisłe. Tym razem pokazuję Wam ten ściek na włóczce z firmy Drops i to jest Snow. Odrobinę grubsza niż ta Petit Wool. Do samego końca oczka ścisłe. Ostatnie oczko, robię oczko łańcuszka i przechodzę do rzędu drugiego. I w tym rzędzie będę się wbijać w przednią pętelkę. To jest przednia pętelka, to jest tylnia pętelka i w tym momencie interesuje mnie właśnie ta przednia. Czyli wbijam się w tą pierwszą przednią pętelkę, zbieram włóczkę i robię oczko ścisłe. Kolejna przednia pętelka, zbieram włóczkę i oczko ścisłe. I cały czas wbijając się tylko i wyłącznie w tą przednią pętelkę, do samego końca przerobię oczka ścisłe. Ostatnie oczko, oczko łańcuszka i przechodzę do rzędu trzeciego. I teraz będę się wbijać w tylnią pętelkę. I cały ten ściek polega właśnie na tym, żeby zamiennie najpierw wbijać się w przednią, w tylnią, w przednią, w tylnią i tak na zmianę. I tym razem w tym rzędzie będę się wbijać w tą tylnią pętelkę, wbijam się w tą pierwszą tylnią pętelkę, zbieram włóczkę i przeciągam, robiąc oczko ścisłe. Kolejna tylnia pętelka i oczko ścisłe. I tak do samego końca oczkami ścisłymi w tylnią pętelkę. Staramy się nie ściskać tego ściegu. Ja już oczywiście to niestety chyba zrobiłam. Trzymamy dosyć luźno. Tylnia pętelka, oczka ścisłe. I ostatnie oczko łańcuszka i przechodzę do kolejnego rzędu. I teraz z powrotem będę się wbijać w przednią pętelkę. Czyli w tym rzędzie wbijam się tylko i wyłącznie w tą przednią pętelkę. Czyli jak widzicie, ściek jest naprawdę bardzo prosty do zrobienia. Po prostu zamieniamy. Najpierw wbijamy się w przednią pętelkę, w kolejnym rzędzie w tylnią pętelkę i potem znowu przednia pętelka, tylnia pętelka i tak na zmianę tyle, ile potrzebujecie, tak przerabiacie. I ja znowu przerobię trochę rzędów i wrócę do Was i pokażę Wam, jak to wygląda. Kilkanaście rzędów później, tak prezentuje się gotowa próbka. Tak wygląda ten ścieg z bliska, a tak w porównaniu do tego samego ściegu wykonanego cieńszą włóczką i mniejszym szydełkiem. I to jest już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że okaże się dla Was pomocny. Oczywiście trzeba pamiętać, że żaden ścieg zrobiony na szydełku nie będzie wyglądał i pracował dokładnie tak samo jak ten zrobiony na drutach. Natomiast myślę, że jest to fajna alternatywa dla osób, które tak jak ja nie kwapią się do tego, żeby złapać za druty. Napiszcie w komentarzu, czy znaliście te ściegi, czy wykorzystacie je w jakichś swoich pracach i do usłyszenia w kolejnym filmie.